Zanim zaczniemy, mam do Was takie pytanie. Czy mieliście kiedykolwiek do czynienia albo z refleksoterapią, albo z aurikuloterapią, albo może z medycyną chińską, albo jakąś inną medycyną wschodnią? Bardzo będę tego ciekawa. Proszę, napiszcie to w komentarzach. Dzień dobry. Mam na imię Irka i witam Was w dbalni, w której spędziłam ostatnie kilkanaście lat. No nie wyłącznie tu, ale bardzo dużo czasu tutaj spędzam, bo to jest taka moja odsłona zawodowa, taka, która jest, jak się okazuje, docelowa. Teraz jest naprawdę dobrze. Dużo różnych dziwnych rzeczy robiłam w życiu, ale tu jest teraz tak, jak trzeba. A to, co teraz robię, to w ogóle jest wspaniałe, bo ja mam takie poczucie, że ja od dawien dawna jestem szeptuchą. Pamiętam takie momenty w dzieciństwie, kiedy było jakoś tak bardzo trudno i bardzo dziwnie i czegoś się tak bardzo, bardzo bałam. To lubiłam pobiec do swojej ukochanej babci i opowiadać o tym szeptem. Na przykład jakiś zły sen, taka okropna czarownica mi się śniła, a ja byłam odwrócona twarzą do ściany i wiedziałam, że ona leży z tyłu za mną, za plecami. I nie mogłam już dłużej tak wytrzymać, tak leżeć, ale też okropnie się bałam, żeby się odwrócić. I wtedy bardzo głośno szeptałam, żeby babcię obudzić, a tej czarownicy nie uruchomić, bo mogłoby się stać coś bardzo strasznego. No i to był taki głos obronny, mówienie szeptem. Ale tak naprawdę to poczułam, jaka jest siła szeptu, jak trafiłam do szkoły. Zwykła szkoła podstawowa w Warszawie. To było takie dziwne, bo nigdy nie planowałam, żeby zostać nauczycielką. To jakoś do mnie nie pasowało. A w tym zawodzie spędziłam ładnych parę lat. I zauważyłam tam taką nauczycielkę. Miała na imię Ania. Ona uczyła w 2. klasie, a ja tam uczyłam angielskiego. I zauważyłam, że wtedy, kiedy chciała uspokoić dzieci, zaczynała mówić takim głosem nie za głośnym, a potem troszkę ciszej. I one nagle się zbiegały, przybliżały do niej i cichły zupełnie. Ona nigdy nie krzyczała w szkole, to było fantastyczne. I to mnie zainspirowało. W związku z tym, jak uczyłam te dzieci, bardzo często jakichś piosenek, wierszyków, to próbowałam na zmianę, a to powtarzamy coś bardzo głośno, bo żeby dobrze uczyć języka, trzeba dużo powtarzać. A żeby dużo powtarzać, a nie być nudnym, to trzeba kombinować. No i tak właśnie też kombinowałam z tym głosem. I często prosiłam, że teraz mówimy ciszej, powtarzamy ciszej, a potem szeptem. I to było takie fajne i leciało to tak. Na przykład uczyłam angielskiego, no więc robiliśmy The itsy bitsy spider went up the water pipe. Down came the rain and whoosh the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So the itsy bitsy spider went up the pipe again. I wiecie, co się działo? Działa się rzecz niesamowita. Bardzo często było tak, że wtedy, kiedy powtarzaliśmy jakieś sekwencje, szept
szeptem, to słyszałam, że dzieci mówią albo śpiewają razem ze mną. Więc mówię, to już tego się uczyliśmy. A oni mówią, nie. Ja mówię, nie? Niemożliwe. No nie. No dobrze, myślę, tam nie pamiętają, okej. Ale potem to się powtórzyło, a potem jeszcze raz powtórzyło. Potem z inną piosenką, z innym wierszykiem, z jakimś innym tekstem. I ja zrozumiałam, że jak uczymy się czegoś szeptem, to idzie z mózgu do mózgu. Z mózgu do mózgu. No to mi się wydało naprawdę bardzo niesamowite. Ale ja już wtedy kombinowałam w takich różnych sprawach, które dzisiaj nazywam terapiami naturalnymi. Więc troszkę mnie to zaskoczyło, ale rozumiałam, że tu się dzieje coś takiego niby magicznego, ale nie do końca, że tak może być po prostu. I że to jest zupełnie nieobojętne, jak się mówi. No, więc dlatego bardzo coraz bardziej lubię różne dźwięki. Takie tutaj mam jajeczko. Dlaczego wzięłam to jajeczko? Bo to, co robię, bardzo wiąże się z życiem. A jajko to jest, jak wiadomo, symbol życia. I to jajeczko ma przemiły dźwięk. To aż się chce żyć, jak się tak brzmi. O, tak właśnie. Wtedy, kiedy uczyłam te dzieci, to już tak po amatorsku bardzo zajmowałam się refleksoterapią. To była refleksoterapia stóp na tamten czas. I bardzo to było fajnie od czasu do czasu włączać podczas lekcji, bo małe dzieci to uwielbiały i tak to szybko łapały, tak to rozumiały. To było fantastyczne. Naprawdę cudowne. Musiałam się nawet pilnować, żeby po prostu dobrze wykonywać to, za co mi płacą. Ale czułam, że znacznie bardziej fascynuje mnie moje hobby. I może dlatego upłynęło dużo lat, zanim się zdecydowałam. Trudno było przerobić to hobby na zawód. Bardzo się bałam, że czar pryśnie i skończy się pasja i zacznie się taka zwykłe, rutynowe życie. Chyba zupełnie niepotrzebnie tak myślałam, ale skoro tak myślałam, a myślałam też, że to jest w ogóle taki cudowny dar, że ja mogę robić takie rzeczy, że tutaj nacisnę, tam nacisnę, coś bolało i przestało boleć. To bardzo było fajne. I się obawiałam, że to tak nie będzie już działało. I też obawiałam się, że jak wejdą w to rozliczenia, pieniądze, to już w ogóle wszystko będzie paskudnie. No i musiałam się doczekać momentu, kiedy zrobiło się paskudnie w realnej pracy. I rzeczywiście zrobiło się paskudnie, na szczęście. Dlatego nigdy nie trzeba się martwić, jak coś się nie udaje, bo trzeba tylko bardzo uważać. Bo jak człowiek ma kłopoty, to tam z tyłu czyhają fantastyczne okazje. No i moja okazja
swoje dzieło ceramiczne, bo tak mi się zachciało któregoś dnia pójść na kurs ceramiki. Tutaj w Józefowie, gdzie mieszkam. I takie ulepiłam kółeczko z nazwą gabinetu, w którym pracuję już chyba z 15-16 lat, dokładnie nie pamiętam. Gabinetowi na imię jest dbalnia. Jest tutaj trochę terapeutów. Nie tylko ja. Na przykład bardzo bym chciała pokazać młodziutką terapeutkę Mimi. Bardzo cię proszę, nie gryź kabelków. Nie wiem, czy to słyszycie, ale Mimi jest uprzejma mruczeć. Ma całkiem dobry humor, bo pojadła już i teraz jest gotowa do pracy. I to jest praca marzenie. Ja myślę, że wszyscy byście chcieli taką mieć pracę. Po prostu kładziesz się na człowieku i mruczysz. I tyle. No, chyba że umiesz troszkę więcej. I na przykład Maruna, siostra oddziałowa, która tutaj pracuje już paręnaście lat, to ona fantastycznie ugniata wszystkie te miejsca, gdzie jest zablokowana energia, i ona ją poluzowuje i jak ta energia już popłynie, to ona się rozkłada i spija tę energię, a sama w podziękowaniu przekazuje swoją trefną, czyli dla nas dobrą. Tak działa właśnie kototerapia, u nas czasami zwana marunoterapią, a oficjalnie to się nazywa felinoterapia. Mimi ma pół roku i już się zabrała do roboty. I bardzo, bardzo dobrze ją tak trzymać przy sercu, bo ten jej motorek jest... No tak, Mimi popracowała, poszła odpocząć. A ja wam pokażę, jakie to są w dbalni różne skarby. O! Ja uwielbiam wodę i bardzo lubię wszystko, co się z wodą wiąże, między innymi muszelki. I tu mam taką muszelkę. Ona jest super, bo takie ma wyżłobienia. A tu inaczej. A tu ona tak gada pod prąd. Tu się nie zgadza. Ona się tu nie zgadza. Protestuje. Ma swoje zdanie. A tu... tak. Wszystko jest okej, git. Nie ma sprawy, proszę bardzo. I tak. Zawsze tak myślałam. No. A tak jeszcze wrócę do tej szkoły, to ja czasami tak się bawiłam z dziećmi, takie im zadania wymyślałam i kiedyś tak trzeba sobie było wykombinować swój własny instrument. I to mi się tak przypomniało wczoraj. I jak dałam kotom ostatnie smaczki, to mam takie pudełeczko śmieszne ze smaczkami. O, proszę bardzo, to jest podobizna Maruny. Tak, Maruna ma taką ksywę, bo wiecie, ona pracuje świetnie, ale jest sołza i ona się nazywa siostra oddziałowa.
taką ksywę. No więc dałam Marunie ostatnie smaczki. Jak one się nazywają? Jakiś smakis. No, dostała smaczki, a ja wzięłam to pudełeczko i sobie przypomniałam, jakie to zadania dawałam dzieciom. No i po prostu rozejrzałam się i mam tutaj troszkę orzeszków laskowych, a one mają przepiękny dźwięk same w sobie. Jest. No, to miało być bolero, ale wiecie, nieważne, no, starałam się jak mogłam, o to chodzi. I tak się te moje dzieci starały też, jakie one były fantastyczne. Super. No tak. A, bo to pachnie łososiem. No to Mimi to od razu jest, bo Mimi ma węch psa. Ona jest nie do końca kotem. Ona ma normalnie węch psa, rozumiecie to? Ona gdzieś coś poczuje, to natychmiast, wyobrażacie sobie, ja rozmrażam jakieś mięsko, stoi na lodówce, a Mimi praski i już jest na tej lodówce. Te inne koty tak nie mają, no ale każdy jest inny. I dobrze, że każdy jest inny. No tak, to zaczęłam wam mówić o refleksoterapii, refleksologia się to mówi, albo refleksoterapia. Słuchajcie, jakie to jest fajne, bo ludzie bardzo często ignorują niektóre części swojego ciała. I taką częścią ciała, bardzo często ignorowaną, są stopy. Bo wiecie, tam nasze antypłciowe to przynajmniej jest tabu, to coś jest, A zresztą też jakie to tabu już teraz. Ale te stopy to tak nie pipią, nie przyłatał, nie wiadomo o co z nimi chodzi. A to jest takie fajne uczucie, jak się tak wymasuje komuś stopy. I czasami taki ktoś zejdzie z łóżka, stanie na swoich nogach i mówi: ojejku, ale ja tak czuję, jakby te moje stopy ważyły o połowę mniej niż ważyły. I tak mi się lekko idzie. I to jest bardzo, bardzo przyjemnie coś takiego usłyszeć. No tak. A też są różne inne terapie. I na przykład mój kolega Iwan zajmuje się terapią wisceralną. A tak mówiąc bardziej po polsku, to można też na to powiedzieć starosłowiański masaż brzucha. To się międli brzuch. I powiem wam prawdę, Iwan to robi absolutnie fantastycznie. Ale chyba Maruna wymiata i jest od niego lepsza. Bo on to się zastanawia, gdzie on ma tam mięsić. A ona się nie zastanawia, ona podnosi łapę. I tak jak radar. Pazurkami. Nie wszyscy to lubią, ale ja uprzedzam, więc jak ktoś nie lubi, to sobie podkłada 2, 3, 8 warstw koca. Wtedy można wytrzymać. No i tak to jest. Brzuch. No dobra, brzuch. Ale tu potem gdzieś są dłonie. Jakie dłonie są fajne, bo wiecie, te ręce to są zawsze pod ręką. I to jest super, bo ręce można łatwo, tu mnie boli, tam mnie boli, pam. Więc najczęściej używam rąk, jak chcę zadać pracę domową pacjentowi. I mówię: ma nie boleć, to tutaj trzeba, tu koniecznie tak trzeba, tak, najlepiej tym palcem, tu tak, i czubkiem paznokcia, i No to ręce, a potem jeszcze jest twarz i w ogóle cała głowa. I to jest dopiero fajna robota. Dlatego ja bardzo często, jak pracuję, to marzę. Tak mi się marzy, tak bym chciała tym
chciała być ośmiornicą, bo ja bym wtedy mogła jednocześnie tu nogi, tu brzuch, a tu ręce, te jeszcze dwie macki i jeszcze mi jedna para została właśnie na głowę, na twarz, o tak. O. I taką sobie kupiłam. Przynajmniej mogę pomarzyć, tak. O. Tu nogi, pierwsza para macek. Tu na brzuch. O tu. A tutaj na ręce. O. I wreszcie na głowę. A ona jeszcze ma oczy, więc można jeszcze oczami robić. Bo co to za problem, żeby... Można tak trochę, no wiecie jak, no. Te szeptuchy, one tak patrzą na was, jak one szepczą. No one naprawdę tak patrzą. O. I ta ma takie wyłupiaste oczy. I jest przepiękna. Ale w zeszłym tygodniu była u mnie taka 3-latka, taka Alusia przeurocza. Jej się bardzo spodobała ta ośmiornica, więc jej podarowałam. I w ogóle wcale nie żałowałam, że jej podarowałam. A ona zapomniała i zostawiła ją tu. No, ale wiecie co mówią? Mówią, że jak ktoś coś zostawia, to potem po to przychodzi. O. I chciałam zwrócić waszą uwagę na to, że te oczy... Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. A te oczy mogą tak zrobić. O, i bardzo się cieszę, że Alusia wymyśliła imię dla ośmiornicy. Ośmiornica ma na imię Iggy. Więc Iggy tu jeszcze chwilę zostaje, a pewnie Alusia przyjdzie, nie wiem, może w przyszłym tygodniu, może za 2 tygodnie. No już myślę, że tym razem ją zabierze. No, chodź Iggy tutaj sobie usiądź, tak. O. Tak. Jest jeszcze taka bardzo ważna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć. Ja absolutnie kocham uszy. Och, za tym się kryje taka historia, ale ja nie wiem, czy ja łatwo mogę tę historię opowiedzieć, ale spróbuję. To ucho jest dosyć koszmarne. O. A to jest narzędzie, które się bardzo przydaje w tak zwanej aurikuloterapii. Aurikuloterapia to, nie wiem jak to powiedzieć, to jest, no co po prostu uchoterapia, o, tylko tak brzmi jakoś bardzo. No więc to ucho, to tak mi zapadło bardzo w pamięć podczas pierwszego porodu, bo to było takie dziwne. Ja byłam dość młoda, jak rodziłam i nigdy nie widziałam tak malutkich dzieci, jak te dzieci, które się rodzą. Więc to były takie czasy, że niestety nie dawano dziecka po porodzie od razu mamie na brzuch, żeby possało. To były zupełnie inne obyczaje szpitalne i to dziecko znikało. No i tam dopiero po iluś godzinach, czy nawet po dobie dostawało się to dziecko. I ja spojrzałam na tego dzieciusia w takim szczelnie zawiniętym byciku. Ona miała jeszcze na głowie taką myszkę. I spojrzałam i sobie myślę, jejku, przecież to nie jest człowiek, to jakaś pomyłka. To w ogóle, co ja mam robić? No wiecie, jak to w porodzie, to tam ta głowa pracuje zupełnie inaczej, bo się uwalnia bardzo dużo różnych związków. No i tak nie mogłam w ogóle się zdecydować, co ja mam z tym robić. No wiedziałam, że to przynieśli do karmienia, ale no po prostu zupełnie, no właściwie chciałam już kogoś tam z personelu wezwać i powiedzieć, że jakaś pomyłka i że przyniesiono mi zwierzątko. Nawet nie wiem, jakie to jest zwierzątko, ale coś jest nie tak. No i
krzyczałam: czego nie karmi? Ja mówię, nie mogę karmić, bo to, ojej. No i tam ta siostra mi tam ten pecik trochę tam posunęła, odkręciła, przyłożyła do piersi. Niech karmi. No i tak jeszcze nieśmiało, ale dziecko się przechyliło na boczek i wtedy zobaczyłam ucho. Bo tak to ono było zasłonięte tymi tam od kocyka. Tymi różnymi jakimiś tam bambetlami. I zobaczyłam to ucho, odsłoniłam je tak jeszcze trochę bardziej i po prostu poczułam kosmos, że to ucho jest centrum wszechświata i że jest poza tym uchem jakiś makrokosmos, gdzieś tam w głębi, w środku jakiś mikrokosmos i że w ogóle wszystko na świecie ma absolutny sens. I to wszystko, co mi wcześniej chodziło po głowie, jakieś takie różne, takie jakieś niefajne rzeczy, wątpliwości, jakieś depresyjne stany, to wszystko tak prysnęło. Po prostu jest ucho i ono jest dowodem człowieczeństwa, tego stworka, którego się bałam przez chwilę. I wszystko jest po prostu idealnie, genialnie, w porządku, jest przepiękne, jest idealne. No i tak to jakoś właśnie się stało, że jak któregoś pięknego dnia placówka, w której robiłam swoje uprawnienia refleksologiczne, poprosiła mnie o tłumaczenie podczas kursu aurikuloterapii. To bardzo chętnie przystałam na to i właściwie miałam tam być tylko tłumaczem, bo wydawało mi się, że nie będę się sama tego uczyć, ale okazało się, że dwie osoby, małżeństwo, które prowadziło ten kurs, małżeństwo z Danii, bardzo skrupulatnie pilnowało, żeby całą część praktyczną, żebym ja również tłumaczenie, nietłumaczenie, żebym również tym się zajmowała i żebym ćwiczyła. I ja to po prostu natychmiast pokochałam. To było takie niesamowite. Niby takie malutkie, jak tam można te wszystkie punkty rozpoznać, ale to mi tak samo wchodziło, samo się prosiło. Więc tak. Takie właśnie rzeczy się dzieją w dbalni. A teraz wam pokażę taką sztuczkę. Niektórzy na pewno to wiedzą, ale nie wszyscy. Popatrzcie. Tu jest główka, a tu tędy leci kręgosłup. A tutaj nie mamy nóg, bo nogi są podwinięte, dlatego że są w dole miednicy. Bo tu mamy dziecko w stanie płodowym. Tak to właśnie wygląda. Nawet jeżeli zwykle tak na to patrzymy. Tak. A wiecie, gdzie jest miejsce na kolczyk tradycyjny? Tu kolczyk tradycyjny. Możecie sobie wyobrazić, że to jest punkt oka. Punkt oka.
Dlatego czasami zdarza się tak, że jak ktoś sobie przekuwa tutaj ucho, to mi przechodzi migrena, znaczy skłonność do migreny. No ale to trzeba już sporego szczęścia, żeby tak trafiło. A teraz oczywiście już są zupełnie inne mody i kolczyki bywają i tu, i tu, i tu, i tu. Ja mam mieszane uczucia, bo mi się wydaje jednak, że jak się przekuje ucho, to ten konkretny punkt jest już jak gdyby wyeksploatowany. Już nie można go użyć drugi raz. Ale to jest tak naprawdę żaden problem, bo można punkt tego samego narządu odnaleźć na tylu różnych mapach. Na dłoniach, na stopach, na głowie, na takim rzucie, na większym rzucie, jeszcze większym rzucie. Także żaden kłopot. Jak ktoś czuje bardzo dużą potrzebę przekucia sobie uszu, to trzeba to zrobić z przyjemnością. A co ja tu jeszcze mam? Ostatnio bardzo rajcuje mnie dźwiękoterapia. I tu podnoszę sobie taki mały domeczek, taki trochę jak karmik dla ptaków. O! Fajny dźwięk. Podoba się wam? To jest takie moje ostatnie zauroczenie, dźwiękoterapię. Bardzo to lubię. To jest cudowne. Dźwięki leczą. I warto tego popróbować, jeżeli tego nigdy nie robiliście. To jest niesamowite. Gongi potrafią wydawać takie dźwięki, że natychmiast się czuje po ciele taką falę. Także to działa nie tylko przez uszy, ale też bezpośrednio na ciele. I uruchamia niesamowite rzeczy i w ciele, ale też i z emocjami robi porządek. Nie od razu, trzeba trochę cierpliwości. Tak jest z terapiami naturalnymi. Tak. Zwykle trzeba parę razy powtórzyć, żeby się tak naprawdę coś trwale zadziało. Ale jest to cudowne. Zaraz je wyjmę z opakowania. To jest urządzenie do świecowania uszu. Ale właściwie do konchowania. Dwoje uszu, dwie świece, a właściwie konchy, bo są też świece, one są takie prościutkie, a to są konchy. I to nie do końca są świece, bo tutaj mamy, te są takie jakby na wylot. I taką świecę wkładamy do ucha, na taką głębokość, żeby to było komfortowe, ma nie boleć. I tutaj zapalamy. I to jest przecudowne, bo jak ta świeca się tutaj pali, to człowiek, który ją ma włożoną do ucha, słyszy takie fajne trzaski, jak taki bardzo delikatny dźwięk ognia. Zresztą na takich seansach,
gdzie jest wiele osób, dźwiękoterapii. Też staramy się rozpalać ognisko, bo to są bardzo ładne te dźwięki naturalne. Czy woda, czy ogień, ale też instrumenty, które są konstruowane na wzór, tak żeby dźwięki, które wydają, były dźwiękami zapożyczonymi z natury. Wtedy one właśnie bardzo dobrze działają na nasze systemy nerwowe. No a tutaj właśnie jest taki trzask i ten trzask bezpośrednio porusza gałąź uszną nerwu błędnego. Ona gdzieś tam, ta gałąź uszna sięga do 2/3 kanału słuchowego. I później ta gałązka nerwowa idzie bezpośrednio do nerki pęcherza moczowego i nadnercza. Więc takie pchnięcie na oczyszczanie organizmu i na uruchomienie na przykład adrenaliny, jeśli potrzeba. Czego trzeba? No po prostu kawałek układu hormonalnego. Taka sobie niewinna koncha. I ona się tak powolutku spala. Coraz krótsza, odcina się po kawałku i ona się dalej spala. I bardzo często człowiek zasypia albo prawie zasypia. Czasem stan alfa, czasem stan teta. I dużo rzeczy się po prostu samoistnie porządkuje. I to jest piękne, jak można wysłać taki bodziec, który spowoduje, że organizm sam się naprawi. Nie trzeba tam nic mędrkować, tylko odpowiednie bodźce wysyłać. To teraz mnie rozumiecie, dlaczego ja tak bardzo lubię to swoje ostatnie wcielenie zawodowe. Ostatnie w podwójnym tego słowa znaczeniu, bo chyba w tym wcieleniu już nie będę tego zmieniała. Najwyżej będę odkrywała nowe techniki. Ja tu jeszcze mam dla was coś ciekawego. Nie wiem. Najprostsze rzeczy. Pokażę wam coś z serii najprostsze rzeczy. Pożyczyłam to sobie od kotów. Można kupić w każdym zoologu. O, tak. To tu mamy szczoteczkę. I zaraz z tą szczoteczką będziemy tutaj mieli fajne efekty dźwiękowe. O. A teraz bardzo proszę. Taki masażyk ciała. Słuchajcie, można oczywiście iść z kierunkiem meridianu. Tu mamy meridian jelita cienkiego, przepraszam. Ale możemy też pójść w drugą stronę. Bo jak idziemy trochę w tą i trochę w drugą, to jeśli tam się gdzieś coś troszkę zatkało, to ono się odetka. To jest taka robota hydrauliczna. Jak hydraulik tam ma coś odetkać, to taką bierze taką sprężynę i najpierw ją wkręca, a potem tak wyciąga i znowu wkręca, wyciąga, aż wszystko popłynie. Jak popłynęło, to koniec, zrobiona robota. I można iść do następnego palca. Ten palec bardzo ważny,
no jest tym takim palcem, no, spraw tych takich, no. Bo to jest meridian osierdzia. O, odpowiedzialny za krążenie w całym organizmie. O, tu na przykład piękny taki punkt. O, odmierzacie od nadgarstka 3 szerokości swojego palca. O. Proszę bardzo. I ten piękny punkcik. Masujecie. Natychmiast przychodzą mdłości, słowo daję. O. A tu proszę bardzo, tu można sobie poprawić sytuację w drogach oddechowych. Meridian płuc. To jest jego kierunek. O. A jakie to fajne, jak się ręka zagrzewa. Jak komuś marzną ręce albo nogi. I gotowe. I następna ręka i lecimy. No, troszkę to trwa, jak jest tam tego człowieka między 1,5 a 2 metry. Ale jest przyjemne. I dobrze robi. Dobrze robi na krążenie, dobrze robi na dobry humor, dobrze robi. Wiecie, jak to jest? O. Pałeczki takie tu mam, trochę jak bambusowe. I jak tak wezmę. A jak tego mało, to proszę bardzo, wersja profesjonalna. Widzicie, jaki potencjał. Ale najlepiej na świecie to robi Iwan. Ja to tak tylko trochę udaję. Ale bardzo lubię ten szum. Jezu, jak to jest przyjemne. Takie fajne. I co, takie proste. 2 mydełki bambusowe. Ciach. To jest genialny odprężacz autonomicznego układu nerwowego. A teraz to się troszeczkę zrobi mniej przyjemnie, zaraz wam pokażę. Klawiterapia. A mówiąc tak bardzo po naszemu, tak fajnie, to jest po prostu gwoździoterapia. Gwoździe. Na ogół stal chirurgiczna albo mieciak, albo taki mosiężny. 4, 5, 6, 7 do jednej dłoni. Siedem do drugiej. Lecimy po głowie. Albo taką wiązką. Albo takim szpalerkiem. O! Igi, chodź, ja na tobie pokażę.
narzędzia. Tym razem się terapia nazywa klawiterapia albo pinoterapia. Niektórzy na to mówią. O, i lecimy. O, zabolało? A, no to tam jak zabolało, to idziemy tam troszkę dłużej, bo będziemy. Duży ból. W skali od 0 do 10. 11. O, przepraszam. No dobrze, to wrócimy tu za chwilę, potem już będzie mniej bolało. Na pewno. No. Dobra, wracamy tutaj. I jak teraz? 20. Dobra, to wracamy. Dobrze, wracamy. Już teraz tak będziemy robić mocno, tak. Teraz już tak boczkiem. O, tu jest taki ważny punkt, tam gdzie kiedyś było ciemiączko. A, jaki to jest ważny punkt. O, idziemy i tak. I tu. Nie po oczach. No nie. Oczywiście, że nie. Dobrze, proszę bardzo. I tu tak idziemy. Mam taką przyjaciółkę, która uwielbia tę terapię, i robi to fantastycznie. Jej to śmiga wszystko tak, cza. Viola. Viola to daje. Mieszka w Płocku, a czasami przyjeżdża. To sobie wtedy wywijamy. Tak czasami już jest, że nic. Ale jak zrobimy tak, to jeszcze coś się odzywa. To tam idziemy. A potem człowiek jest jak nowy. A tu jeszcze jest takie dodatkowe narzędzie do klawiterapii. My to z Wiolą nazywamy tasaczkami. Tasaczki są ekstra. One są takie mosiężne, tak trochę ważą, tak. I tak tam się idzie po kręgosłupie. I potem ten cały układ nerwowy, obwodowy, wszystkie dostępy do narządów. Super narzędzie, świetny pomysł. Niejaki doktor Barbasiewicz, nasz ziomal to wymyślił. Byle co może być narzędziem terapii albo autoterapii. Dobry grzebień, dobra szczotka. 100 uczesów na dzień. Naprawdę terapia, porządna terapia. Taki tu mam grzebień, ale może też być dobra szczotka. Głowa to uwielbia, a najlepiej jeszcze mniej więcej połowę tych 100 uczesań, można 120. Prawą ręką, resztę lewą, albo na zmianę. 10 tu, 10 tu, 10 tu, 10 tu. To nie tylko skóra na głowie jest wymasowana, ale jeszcze oprócz tego mózg w środku jest poustawiany i znacznie sprawniej pracuje. Bardzo gorąco wam to polecam. No a dlaczego ja wam to wszystko mówię? Bo trochę tych rzeczy się nauczyłam, trochę wiem, na pewno znacznie więcej nie wiem, ale to nie szkodzi, bo to wszystko jeszcze jest przede mną. I to jest takie wszystko ciekawe, że nie wiadomo, w co wkładać ręce najpierw. Więc chcę się podzielić, a to dzielenie się dowiecie, bo to mamy świeżo za sobą. Tu mam
tutaj sobie odczepię takie jedno serduszko i tutaj sobie przykleję, bo się z wami podzieliłam odrobiną swojej wiedzy. A przedtem grałam z orkiestrą i dostałam właśnie karteczkę. Jeszcze będę się mogła podzielić kiedyś, jeśli się to okaże ciekawe. Myślę, że tak. Ale kto wie? To trudno powiedzieć. Mango. Mango to jest kot z kotów dzikich, który nie chciał być dziki. I on wolał się udomowić. No i właśnie siedzi tu udomowiony. I lubi też popracować w dbalni. Ale teraz chyba ma jakiś inny pomysł. Tak sobie pomyślę, że mogłabym się troszkę przyozdobić. Więc wzięłam tutaj taki kwiat, który niedawno podarowała mi bardzo miła pani z Rygi. W sensie, że z Łotwy. I to jest takie sprytne urządzenie, że można z tego zrobić albo broszkę, bo jest zagrawka, albo wpiąć włosy. Ja wepnę właśnie we włosy. Nie wiem, czy wepnę. No dobra, nie wepnę, to przypnę tu. Niech to będzie tak tu. Ta broszko. Głowoozdoba. Bo ona jest taka fajna, ani mięciutka, ani twardziutka, tylko tak w sam raz. I teraz już mam tyle orderów, że czuję się spełniona. Mam nadzieję, że to, co tutaj zobaczyliście, przede wszystkim usłyszeliście. I niestety to, czego nie powąchaliście, bo tutaj cały czas leci aromaterapia, ale jeszcze nie mam pomysłu, jak się nią z wami podzielić, kiedy wy jesteście tam po tamtej stronie. Ale może niedługo już będą takie pomysły, więc w oczekiwaniu to tylko tak obiecuję tą aromaterapię na kiedyś. A wam bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo was proszę o informację zwrotną, zwaną niekiedy feedbackiem. Jeśli wam się podobało, jeśli wam by się chciało jeszcze czegoś dowiedzieć ode mnie, to ja będę wtedy się zastanawiała, co bym wam mogła powiedzieć ciekawego. Zapraszam was do siebie, do dbalni, którą tutaj taką mam podkładeczkę ze stópeczkami na ciepłej plaży, nagrzanej słonkiem. I proszę, lajkujcie, subskrybujcie i róbcie to, co wam serce